Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Ostatnio w mediach coraz częściej słyszymy o metodzie wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem kłódki szyfrowej, którą wyłudzające osoby nakładają na klamkę naszego samochodu, blokują i zostawiają dodatkowo kartkę, w jaki sposób pozyskać kod do takiej kłódki. Najczęściej jest to żądanie zapłacenia sporej sumy pieniędzy na konto, czy też na przykład za pomocą płatności blikiem na jakiś numer telefonu. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście nigdy nie płacili złodziejom. Bo jak zapłacicie, to nie ma żadnej pewności, że ktokolwiek Wam ten kod przekaże, prawda? Więc na pewno zachęcam Was do tego, aby każdą tego typu sprawę zgłaszać na policję. Bo to jest jedyna metoda, aby policja zajęła się taką sprawą, sprawdziła monitoringi ze sklepów, z parkingów i znalazła tego typu sprawcę. Jeżeli tego nie zgłosimy, to tacy sprawcy będą się bawić naszym kosztem w ten sposób i bezprawnie pozyskiwać pieniądze osób, które ciężko na nie zapracowały. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli nie chcemy sami się bawić w wyszukiwanie kodu, szukanie metody na otwarcie takiej kłódki, to zachęcam Was do tego, abyście bardzo dokładnie zabezpieczyli pałąk, czyli ten element, oraz cały korpus za pomocą szmaty, chusteczki, szalika, czegokolwiek, tak żeby dokładnie zabezpieczyć i unieruchomić taką kłódkę. Tak żeby ona nie poruszała się na klamce, żeby nie uszkodzić lakieru na klamce oraz żeby nie dotykała drzwi. No bo oczywiście uszkodzimy lakier drzwi. No i koszty będziemy mieli spore, żeby potem wszystko przywrócić do ładu. Więc dokładnie zabezpieczamy, wciskamy materiał, czy też taśmę nawet papierową, dokładnie wszędzie i unieruchamiamy na tyle, na ile tylko się da. Czyli dokładnie owijamy jak najdokładniej na klamce. Wiem, że to nie jest proste, ale myślę, że sobie z tym poradzicie. Dzięki temu będziemy mogli ruszyć z miejsca bez obawy, że uszkodzimy sobie lakier drzwi czy też klamki. I jak najszybciej podjechać na przykład do warsztatu samochodowego, warsztatu mechanicznego lub też po prostu do nas, do garażu, aby za pomocą szlifierki kątowej po prostu odciąć taką kłódkę. Naturalnie zabezpieczając drzwi oraz nas, czyli nasze oczy, żeby nic nam oczywiście podczas odcinania nie wpadło do oka. Ta metoda jest dosyć szybka i w warsztacie nie powinna kosztować więcej niż za taką usługę, więcej niż na przykład 20 do 50 zł. Ale jeżeli chcemy samodzielnie spróbować otworzyć taką kłódkę, to pokażę Wam, na czym to polega. Najważniejsze, aby wiedzieć, jak te cyferki tutaj na tych pierścieniach mają być ustawione. Czyli zawsze jest jakaś linia gdzieś, czy jakiś znak. Chodzi o to, żeby nie szukać kodu w ten sposób. No bo widać, że nie tak ma być. Ma być przynajmniej tak. Rozumiecie, o co chodzi. Czyli cyfry są zgodne z linią. Czyli na przykład tak jest dobrze, rozumiecie. Ale tak nie szukać w ten sposób. O. Tak więc w ten sposób i w ten sposób i w ten sposób, ale nie tak. Chyba wszystko jest jasne, więc tu nie musimy ustawiać żadnych pozycji. Ważne, żeby wiedzieć, jak to ma być ustawione. I teraz, jeżeli mamy taką kłódkę powieszoną na klamce drzwi, no to będzie ona na pewno w niekomfortowej pozycji, bo będziemy musieli uklęknąć przed drzwiami, to warto na nawierzchni położyć sobie coś miękkiego, żeby po prostu wygodnie spróbować otworzyć tą kłódkę. Chwytamy dokładnie za korpus w ten sposób i za pomocą 2 palców będziemy szukać nienaturalnego luzu. Czyli na przykład takiego, jak widzicie. Widzicie? Jest duży luz. Ale gdy zmienię w dowolnym kierunku na inny kod, patrzę, czy jest wszystko tu zgodnie. Nie do końca. Tak być powinno. Czyli mniej więcej w ten sposób sobie tu sprawdzamy. Wszystko było tutaj. Ok, jest. I teraz zobaczcie. Tutaj, jeżeli ruszam, nie ma luzu żadnego. Zobaczcie, tak poruszam, tak uderzam. Przewracam następny. O, i tu jest taki, widzicie? To słychać. Idziemy dalej. Nie ma. Nie ma. Tu jest mały luz, ale też nie taki, jak był wcześniej. Tu znowu nie ma. I tu jest taki dosyć spory luz. To widać.
Idziemy do drugiego pierścienia. Oczywiście możemy iść nawet do ostatniego, zobaczcie. Ważne, żeby nie dotykać pałąka. O. Widzicie? Idzie to wyczuć. Idziemy na przykład teraz do drugiego. Nie ma znaczenia kolejność. O, tu jest luz. Nie ma. Tak, uderzamy palcami. Tu jest jakiś luz, widzicie? Tu jest taki luz. Nadmierny. I tu jeszcze szukamy. O, jest. Zobaczcie. I teraz mamy już taki nadmierny luz. Sprawdźmy, czy się da otworzyć. Proszę bardzo. Tak więc jak widzicie, jest to możliwe. Tutaj zawsze jest pewna niedoskonałość. Jeżeli odpowiednio będziemy próbować, to wynajdziemy tą niedoskonałość. I dzięki temu damy sobie radę bezkosztowo, a przy okazji za darmo dostaniemy kłódkę od złodzieja, od oszusta. Tak więc nawet na plus. Tak więc zachęcam Was do tego, abyście udostępnili ten film swoim znajomym, bo jeżeli spotka Was taki właśnie problem po zakupach, to mocno się zdenerwujecie. Ale znając tą metodę, myślę, że powinniście sobie poradzić z otwarciem takiej kłódki. Ewentualnie skorzystać z poprzedniej metody, czyli dokładnie zabezpieczyć wszystko i podjechać na przykład do warsztatu samochodowego, do serwisu, czy też po prostu do siebie, do garażu i za pomocą kątówki, czyli szlifierki kątowej po prostu odciąć ten pałąk tej kłódki i też sobie rozwiążemy problem. Ale na pewno nie płacić pieniędzy złodziejom. Jeżeli chodzi o otwieranie takich kłódek, jeszcze tak na szybko Wam pokażę. Zamknę ją. O, jest zamknięta. Zmienimy kod. Całkowicie, proszę bardzo. Schowamy tutaj pod szmatkę i spróbuję otworzyć tą kłódkę w ten sposób. Czy to się da zrobić? Oczywiście, że się da. Troszkę cierpliwości i wiara w własne możliwości, więc szukam po prostu na pierwszym pierścieniu luzu. Oczywiście mam nadzieję, że pierścienie są ułożone zgodnie z linią. Ale raczej chyba jest ok. Trzymamy za korpus kłódki, nie za pałąk. Ten luz wykryjemy. Tu jest jakiś luz, idziemy do drugiego pierścienia. Jest luz, trzeci pierścień. Tu jest jakiś luz, ale idziemy dalej. Szukamy, czy będzie większy luz gdzieś. Jest jakiś. I czwarty pierścień. O, tu trochę zasłonię bardziej. Tu jest jakiś luz. We wszystkich czterech znalazłem jakiś luz i zobaczę, czy da się otworzyć. Jest. Zobaczcie. Tak więc jak widzicie, da się taką kłódkę otworzyć. Troszeczkę cierpliwości, nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu. Niektóre z tego typu kłódek trzeba napiąć, ale te nowe już zazwyczaj nie mają takiego czegoś. Czyli trzeba jednym palcem wcisnąć tu w stronę korpusu, a drugim napiąć do zewnątrz ten pałąk. Dzięki temu, napinając w dwie strony, ten cały pałąk, który tutaj przechodzi, jest napięty i łatwiej nam wyszukiwać odpowiednią kombinację. Można wtedy tak wyszukiwać. Ale te nowe kłódki są zazwyczaj już zabezpieczone na tą metodę, stąd w ten sposób się nie da i trzeba po prostu szukać niedoskonałości. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film, ten poradnik z moimi radami Wam się przyda. Zachęcam Was do tego, abyście udostępnili ten film swoim znajomym, którzy po zobaczeniu tego filmu będą po prostu przygotowani na ewentualne próby oszustwa, wyłudzania pieniędzy.
Jeżeli Wam się film spodobał, zachęcam Was do polubienia tego filmu. Subskrybujcie mój kanał, gdzie macie praktyczne poradniki na różne tematy. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Czekam na Wasze komentarze, bo być może komuś z Was już się przydarzyła sytuacja tego typu. Może ktoś z Was nawet zgłosił sprawę na policję i może podzielić się opinią na temat tego, w jaki sposób policja postępuje przy tego typu próbach wyłudzenia pieniędzy od nas. Oczywiście w mojej opinii każdy, kto kradnie, jest złodziejem, oszustem i wyłudza pieniądze od innych, w mojej opinii powinien mieć po prostu łapę obciętą od razu po udowodnieniu winy. Niestety takich kar u nas nie ma. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. Już wiecie, w jaki sposób sobie poradzić, jeżeli jakimś cudem na Waszej klamce taka kłódka lub inna zostanie powieszona. Cześć! I oczywiście życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.